Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym będziemy dzisiaj? Obiecałem wam w jednej z poprzednich audycji, że porozmawiamy sobie o pewnych składnikach różnych suplementów diety, bo generalnie w Polsce, nie tylko że w Polsce, z jednej strony są ogromna masa zwolenników różnego rodzaju suplementów, a z drugiej strony jest masa ludzi, którzy się boi tych suplementów diety. Pytanie jest też takie, czy te suplementy diety brać, przyjmować, czy nie przyjmować, nas się straszy. Oczywiście w media głównego nurtu, mainstream, że tak powiem, różne sztuczki stosuje. Ja to czytam. Wy również też czytacie, umiecie czytać między wierszami. Nie, absolutnie wystarczy tylko, słuchajcie, zbilansowane odżywianie i tak dalej. Ja pytam, a co to takiego jest, to zbilansowane odżywianie? Skąd to wziąć? Kto się odżywa w sposób zbilansowany? Jak o to zadbać? Skąd wziąć nie produkty do jedzenia ze sklepów, tylko żywność, posiłki, które mają być z tego przygotowane i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest pewne rozdroże. Jest też wielu lekarzy, no a jak wiem, to wielu lekarzy nie ma nawet zazielonego pojęcia. Wybaczcie mi, ale mówię to, co mówię, nie zważając na to, czy się komuś podoba, czy też nie, ale po prostu, jeżeli lekarze nie mają kształcenia na uczelniach medycznych na temat wpływu jedzenia, wody, pól magnetycznych, stresów i tak dalej na funkcjonowanie organizmu, to o czym my możemy mówić? Więc po prostu znaj po prostu proporcjum mocium panie. Jeżeli ktoś po prostu nie ma wiedzy na dany temat, to nie powinien za bardzo się wypowiadać. Ja uważam, że tą wiedzę pewną mam i doświadczenie. Od praktycznie 30 lat stosowałem różnego rodzaju suplementacje, od 12 lat od 2013 roku, od połowy, bardzo kompleksowo się po prostu odożywiam, mój organizm oczyszczam i tak dalej. Czuję się świetnie na te swoje prawie 72 latka, już blisko, akurat jestem z 2 stycznia 54, więc to też chyba o czymś to świadczy. Mam wielu znajomych, nie wiem kiedy się moja świeczka oczywiście wypali, nikt nie wie, nie wiadomo jakie mogą rzeczy się wydarzyć. Nie mogę też powiedzieć, co tam wewnątrz jest, ale biorąc pod uwagę doświadczenia wielu moich znajomych, którzy od lat podobnie się suplementują jak ja i którzy przechodzili różnego rodzaju badania, na przykład 60-letni faceci, gdzie lekarze mówili, Boże, ale to niemożliwe, to chyba jak pomylone wyniki, że na przykład śladu miażdżycy w naczyniach krwionośnych, czy coś w tym rodzaju. No ale to są po prostu efekty. No więc dobrze, po jednej stronie są ci, którzy się boją, po drugiej stronie są ci, którzy stosują. Ci, którzy stosują, znowu można podzielić na dwie grupy, biorą bez opamiętania różne po prostu suple, często syntetyczne z aptek, proste, jakieś tam minerały, jakieś tam inne pojedynczo. Znam ludzi, którzy no mają nieraz na swoich stoliczkach po 20-30 różnych słoiczków z różnymi rzeczami. Ja mówię, ale jak to brać? 20-30 różnych po prostu substancji, dacie radę to robić, to tak jak schorowany emeryt ma w tej torebce foliowej ileś tam leków, 20-30 leków. Widziałem takie torebki, żółta pigułka, zielona pigułka, czerwona, niebieska, granatowa, biała i tak dalej, i tak dalej. Jak to w ogóle łykać? I tak dalej. Ja w ogóle jestem zwolennikiem stosowania suplementacji przede wszystkim suplementacji opartych o produkty naturalne, pozyskiwane po prostu z natury, tak jakie matka stworzyła. Więc to są suplementy wieloskładnikowe, w tych proporcjach, jak je, mówię, matka natura stworzyła, które są kompatybilne z naszym ustrojem. Jestem absolutnym przeciwnikiem suplementów syntetycznych. Czasami się nie da do końca uniknąć tego, rzecz jasna. Tak jak nie da się uniknąć niestety leków syntetycznych, przecież to jest zupełnie zrozumiałe, bo jeżeli chodzi o ratowanie życia, no to nawet nie ma o czym mówić i koniec, kropka.
Nikt nie będzie mówił, to bierz teraz w tym momencie, jak masz złamaną na przykład nogę, czy jesteś po wypadku, teraz bierz suplementy. No to trzeba byłoby się puknąć w głowę i tak dalej. A więc z szacunkiem do lekarzy i wszystko. I stosujemy te, a nie bawimy się w jakieś tam po prostu filozofię. I teraz ja chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać na temat tego, czego niektórzy ludzie się boją, bo jak słyszą suplementy, słyszą ich składy. Miałem takie przypadki, że człowiek jak dostaje jakąś tam puszkę, jakieś coś, zaczyna czytać, ojeju, ale to jest cała chemia, co to jest, bo to i tak dalej. To ja zaczynam mu to po prostu tłumaczyć. Mówię, człowieku, no ale jeżeli ty znajomy mówi, a kupuję w sklepie jakieś produkty, no tak. A czytasz etykiety? No nie, ale przecież to jest żywność. Jaka żywność? To są jedynie produkty do jedzenia. Czy wiesz, co one zawierają? No ale to jest żywność. No i właśnie masło maślane. Kochani, wykorzystam dzisiaj do tej audycji jedną z moich publikacji, taka niewielka broszurka, jak to jest z tą suplementacją, dożywiać się, czy się nie dożywiać i czy aby to nie chemia. E, Jak widzicie, niewielka, no pisze bardziej obszerne również, ale pisze również jakieś takie niewielkie, żeby to się łatwo było dało odczytać, takie po prostu kompendium. I teraz, kochani, w związku z tym tak, udostępniam ekran i sobie troszeczkę poczytamy. No więc ja to nazwałem te nasze strachy czarnym ludem, bo boimy się, kochani, często tak zwanego czarnego luda. E, O jakimże to czarnym ludzie będzie mowa? Otóż tym czarnym ludem oczywiście jest chemia w suplementach. Niektórzy potencjalni konsumenci suplementów, między innymi tych, które ja oferuję w tym kompleksowym programie zdrowia, wyrażają obawy dotyczące ich składu. Niepokój budzi zwykle obecność substancji, które w mniemaniu tych ludzi mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Traktują bowiem suplementy diety, a zwłaszcza tak zwane koncentraty różnego rodzaju owocowe, warzywne, jako typową chemię. Podłożem lęków jest zwykle niedostateczna wiedza w tej dziedzinie, a zwłaszcza nieznajomość nazewnictwa chemicznego substancji wchodzących w skład suplementów. Rzecz jasna, należy rozumieć takie obawy. To jest oczywiste, że zrozumiałe. I rzeczowo, rzetelnie, merytorycznie sprawy ostatecznie po prostu wyjaśniać. Więc czego zwykle obawiają się ci nieliczni już po prostu rozmówcy? Bo tacy się zdarzają jednak. Najczęściej chemicznych nazw składników suplementów. Dziwią się także, dlaczego na etykietach nie jest wymieniony skład w postaci nazw owoców, warzyw, a nie jest wymieniany, ponieważ głównego inspektora sanitarnego kraju, do którego producenci zgłaszają swoje produkty, to nie interesuje. Interesuje go bowiem jedynie skład chemiczny suplementów. To jest różnica. Nie należy jednak sądzić, że skomplikowane często nazwy chemiczne naturalnych składników zawartych w dietetykach oznaczają od razu, że zostały wyprodukowane w sposób sztuczny, w drodze syntez chemicznych, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Nie są to więc jakieś groźne ileś tam. W dodatku te nie zawsze są groźne. To jest system to tylko sposób klasyfikowania wielu substancji, również tych niezbędnych do życia, jak na przykład witaminy. No i teraz, kochani, sobie troszeczkę się pouczymy. Słuchajcie, nie oznacza to, że macie to wszystko zaraz zapamiętywać i tak dalej, tylko ja podaję to jako przykłady. Chodzi o to, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym wszystkim, co chcę wam po prostu przekazać. A więc na przykład mamy, no zaczynamy od najprostszej rzeczy, kwas L-askorbinowy. To więc jest to naturalna witamina C, pozyskiwana na przykład z aceroli, z wiśni, z Barbados i tak dalej. L-tryptofan, niezbędny dla organizmu aminokwas, jeden z 9 najważniejszych. Nikotynoamid. O Boże Święty, z czym to się kojarzy? Nikotynoamid, czyli nikotyna, tak? A to jest często używana nazwa witaminy B3, czyli witaminy PP, zwanej także niacyną, niacynamidem, czy kwasem, po prostu kwasem nikotynowym. Dalej będzie trudna nazwa. Kwas, kochani,
pteroilomonoglutaminowy, czyli witamina B9, czyli kwas foliowy, inaczej folacyna, niezbędna zwłaszcza dla kobiet w ciąży w celu zapobiegania wadom cewy nerwowej u płodu. Cholekalcyferol, witamina D3, cyjankobalamina, witamina B12. Przepraszam, tutaj troszeczkę przeskroluję. Chlorowodorek pirydoksyny. Panie, co to jest? Jakaś chemia. Witamina B6, substancja należąca do pochodnych pirydyny. Pirydoksyna, pirydoksal, pirydoksamina. Wodorotlenek magnezu stosuje się w preparatach zapobiegających nadkwasocie, pastach do zębów, wyrobach czekoladowych i kakaowych. Używa się go przy procesie rafinacji cukru. W medycynie stosuje się jako mleko magnezjowe. Zawierają go takie leki jak na przykład Alumag, Gastal, Gastromal, Maalox, Manti, Mantiforte, Polmantis, inaczej magnezji hydroksiną. Siarczan manganu, składnik wielu suplementów diety i leków, na przykład Doppelherz Vital Tonic, Drenafast, Max Ambio, Maxivit, dieta, Megaskrzyp, Ostron, Vitaminer, tabletki musujące i tak dalej. Tlenek cynku, składnik wielu leków, w tym maści, powszechnie stosowany w kosmetykach oraz stomatologii do wypełniania ubytków na 1 do 6 miesięcy. Ogranicza wówczas rozwój bakterii w ubytku, powodując m.in. remineralizację pozostawionej zębiny dotkniętej próchnicą. Glukonian miedzi. Kocham glukonian miedzi, kochani. O, w jednym z moich suplementów to jest właśnie tutaj ten glukonian miedzi. I dzięki temu można mieć gładką buzię, bo między innymi jest składnikiem, znaczy służy do budowy kolagenu, a przez kolagenu my się składamy. Glukonian miedzi jest obecnie szeroko stosowany w chorobach układu sercowo-naczyniowego, rwie kulszowej, anginie, zapaleniu zatok szczękowych, mięśniakach macicy, żylakach. W kosmetologii, jak wspomniałem, glukonian miedzi zyskał szczególną popularność jako składnik środków kosmetycznych opóźniających procesy starzenia organizmu i regenerujących, przepraszam bardzo, tutaj troszeczkę mi przeskakuje to, i regenerujących skórę ze względu na wpływ na produkcję kolagenu i elastyny. Następny problem, o to już będzie problem, kochani. Izolat białka sojowego. To jest otrzymywany z odtłuszczonej mąki sojowej, przetwarzanej w kilkustopniowym procesie technologicznym, pozwalającym na wyizolowanie protein, czyli białek o zawartości białka powyżej 90%, co powoduje, że pozostałe składniki, m.in. tłuszcze, węglowodany, są w ilościach śladowych lub całkowicie wyizolowane, na przykład laktoza, czyli cukier mleczny. Izolat białka posiada wysoką strawność i rozpuszczalność. Jest konieczny dla osób niespożywających białka zwierzęcego, na przykład wegetarian i wegan. W suplementacji sportowej stosowany w okresie budowy masy mięśniowej, jak i redukcji tkanki tłuszczowej, stanowi bazę lub składnik odżywek wysokobiałkowych, batonów proteinowych itd. Problem jest tylko w tym, kochani, czy ta soja, z której będzie pozyskiwać się izolat białka sojowego, to będzie typowo amerykańska soja typu GMO, czy to jest soja pozyskiwana na przykład z Azji, gdzie Azjaci zjadają masę soi, doskonale im służy, ale ta soja często jest używana w postaci produktów sfermentowanych, na przykład tofu, i sprawa jest załatwiona. A więc znowu nie należy się tego bać, tylko trzeba się dowiedzieć, z jakiej soi to wszystko zostało po prostu wyprodukowane. Dalej, emulgatory. Związki umożliwiające powstawanie emulsji i zapewniające jej po prostu, przepraszam bardzo za techniczne zapędy, problemy, i zapewniające jej trwałość w naturze ważnym emulgatorem jest na przykład lecytyna, ułatwiająca proces micelizacji, czyli rozpraszania drobin tłuszczów w wodnych roztworach białek i węglowodanów.
Tutaj na temat micelizacji parę słów tak od siebie. Co to jest micelizacja? Wyobraźcie sobie, że gotujecie rosół. Więc na powierzchni tej zupy, zwłaszcza jak przestanie się to gotować, buszować, to tworzą się po prostu jeziorka tłuszczu. Jeżeli zaczniecie łyżką mieszać, to te duże powierzchnie tłuszczowe rozbijają się na drobne powiedzmy kropelki. Za chwileczkę znowu się to łączy. I teraz proces micelizacji polega na tym, że tłuszcze, na przykład witaminy tłuszczowe A, D, E, K, poddaje się temu procesowi micelizacji, czyli powoduje się takie coś, że te duże kuleczki tłuszczowe są rozbijane na małe i w związku z tym znacznie łatwiej organizm będzie je wchłaniał. A więc micelizacja jest fantastycznym procesem. Dzięki micelizacji substancje odżywcze są w pełni przyswajalne przez organizm. Micelizacja polega na ekstremalnym rozdrobnieniu produktu do najmniejszej postaci, czyli do postaci tak zwanych micelle, w wyniku czego jest możliwe wchłonięcie wszystkich substancji odżywczych, zwłaszcza jak wspomniałem witamin tłuszczowych, na przykład A, D, E, K, koenzymu Q10, cudu serca, znacznie efektywniej i bez udziału tłuszczów. Bo witaminy tłuszczowe, niektóre w ogóle składniki pokarmowe powinny być wchłaniane w obecności tłuszczów. Emulgatory, zwłaszcza w postaci lecytyny, są powszechnie stosowane w produkcji żywności i suplementów diety. Dalej, kochani, mamy następny problem, być może. Więc na przykład kwas sorbowy, sorbinowy i kwas benzoesowy. W poprzedniej audycji mówiłem, że benzoesans sodu, który pozyskuje się z kwasu benzosowego, jest konserwantem, stosuje się powszechnie w różnego rodzaju napojach, w sałatkach, w musztardach, w ketchupach, ale jest benzoesans sodu i benzoesans sodu. Zobaczmy, co to jest. A więc kwas sorbinowy i kwas benzosowy to są naturalne środki konserwujące obecne w warzywach i owocach, zwłaszcza jagodowych, na przykład porzeczka, borówka, bezczarny, aronia, jarzębina, kora czereśni i strączyńca, malinach, anyżu i tak dalej. Kwas benzoesowy występuje w znacznych ilościach w postaci anionu benzoesanowego w żurawinie, grzybach, cynamonie oraz niektórych produktach mlecznych. To jest jako efekt fermentacji bakteryjnej. Z naturalnego podkreślam, kwasu benzoesowego może być produkowany także benzoesans sodu jako konserwant, ale w typowych przemysłowych produktach spożywczych wspomnianych przeze mnie sałatki warzywne, przetwory rybne, ważone napoje bezalkoholowe, bezmleczne dipy, ciasta, gumy do życia, soki owocowe, margaryny, lody itd. Stosowany jest benzoesans sodu otrzymywany na drodze czysto syntetycznej poprzez utlenianie toluenu za pomocą nadmanganianu potasu. Sam zaś kwas benzoesowy może być też otrzymywany przez hydrolizę benzonitrylu. I wówczas takie konserwanty stosuje się w przemyśle powszechnie. I nawet o tym kompletnie nic nie wiemy. Dalej. Mrówczan z sodu, mrówczan wapnia, naturalne sole stosowane jako środki konserwujące w przemyśle paszowym jako dodatek do pasz dla bydła, w przemyśle perfumeryjnym przy produkcji środków zapachowych. Guma guar. Kochani, często mamy z tym problem, mówiąc o suplementach, dlatego że jak ktoś przeczyta, że w jakimś suplemencie jest guma guar, mówi, co? Ja mam gumę jeść? Bo kojarzy to z kolei z oponą dosłownie. A guma guar jest to naturalny związek chemiczny pozyskiwany z roślin, używany jako zagęszczacz oraz stabilizator. Wchodzi w skład preparatów wzmagających odchudzanie, ma działanie lekko przeczyszczające, hamujące apetyt. Gumy, śluzy, błonnik to jest pewna jedna grupa, powiedzmy, składników pewnych roślin. I czasami jak widzicie drzewo wiśniowe, wiśnia,
czy akacja, czy jakieś inne i czasami jest zranione i z tego zranienia wypływa taki jakby sok, on gęstnieje i jak się dotyka po pewnym czasie, to jest taka konsystencja troszeczkę taka poddająca się, taka delikatna. W przypadku sosen to jest żywica, ale to jest zupełnie co innego. A więc mamy tutaj do czynienia z tą gumą guar. Olej palmowy, odsądzany od czci i od wiary. W szczególności czerwony olej palmowy, tłoczony z owoców i zmielonych nasion palmy oleistej, zawiera dużą ilość składników odżywczych pochodzenia roślinnego w postaci fitosteroli, tokoferoli i tokotrienoli, czyli chodzi o witaminy z grupy B, ale nie odnosi się to do oleju rafinowanego. I te wszystkie składniki, które ja wymieniłem, fitosterole, tokoferole, tokotrinole, powodują obniżenie poziomu cholesterolu. To jest naturalny, nieuwodorniony olej palmowy, jest używany w normalnej diecie i nie powoduje wzrostu cholesterolu we krwi. Więc nieporozumieniem jest oskarżanie oleju palmowego na przykład w szejkach firmy, z którą współpracuję, no bo to się często zdarza, takiej firmy niemieckiej LR, o szkodliwe działanie na organizm. Powodowanie chorób serca, powodowanie niedrożności naczyń krwionośnych itd., itd. Więc po prostu jest problem z nazewnictwem, bo nam się kojarzy jednoznacznie i koniec, kropka. Ksantan, albo inaczej znowu guma ksantanowa, jeszcze raz, przepraszam, przeskroluję, jest otrzymywana w procesie fermentacji cukrów przy udziale bakterii Xanthomonas campestris. Ksantan jest szeroko wykorzystuje się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Dodany do tabletek pełni rolę substancji wiążącej w lekach i zapewniającej stopniowy jej rozpad oraz powolne uwalnianie składników czynnych. W produktach spożywczych pełni rolę zagęstnika, na przykład w jogurtach. W przemyśle kosmetycznym jest stabilizatorem emulsji. Zwiększa lepkość preparatów, na przykład w pastach do zębów. Ma zastosowanie w wielu suplementach i lekach zalecanych w terapii otyłości i zaburzeń defekacji, czyli wypróżniania się. Dodawany jest do napojów, soków, sosów, produktów mlecznych, zup, wrotku, kremów, deserów, lodów i tak dalej. Jak czytamy ksantan albo guma ksantanowa, no to oczywiście możemy być po prostu zwyczajnie, kochani, przerażeni i tak dalej. I teraz, a co by kto powiedział na przykład na taki skład? Metaloproteidy, glikoproteidy, adenozynotrójfosforan, ATP, kwas adenozynotrójfosforowy, który jest paliwem dla mitochondriów komórkowych naszych, hydroksyapatyt, kwas dezoksyrybonukleinowy, chromoproteidy i tak dalej. Toć to, panie, chemia jakoś. Oczywiście, kochani, z tej chemii, jak się z pewnością domyślacie, zbudowane jest po prostu są nasze ciała. Jednak słuchajcie, no co przeciętny konsument doszukujący się szkodliwych składników w suplementach diety, uznanych, najlepszych światowych firm, marek, czy on, ten konsument, czyta skład produktów, które zakupuje na przykład w hipermarketach, z którymi z lubością raczy swoje dzieci i siebie? My już nawet tego nie czytamy, tylko bierzemy, bo jest Coca-Cola na półce, to kupuję, margarynę też kupuję. No przecież to jest żywność. Jaka żywność? I teraz jaka byłaby reakcja tychże ludzi na takie oto stwierdzenie, że przy sporządzaniu posiłków z koncentratów owocowych czy warzywnych jest niezbędne zastosowanie wspomnianego w poprzedniej audycji przeze mnie monotlenku diwodoru, czyli wody. A czy wiedzą ci ludzie, że wszelkie soki, soczki, piwo, oranżady i tym podobne produkty zawierają tę substancję, czyli monotlenek diwodoru w wielkich ilościach? Ja oczywiście sobie troszeczkę tutaj żartuję, no, nie chcę nikogo, uchowaj Boże, urazić, ale po prostu trzeba po prostu mieć pewną wiedzę,
nie bać się tych nazw chemicznych, trzeba się po prostu uczyć zwyczajnie, a o tym wielu z nas po prostu zapomina. A często mieliśmy na ten temat wiedzę jeszcze w szkole podstawowej. I teraz dodam jeszcze, że niezbędne jest dla każdego z nas wypijanie tej substancji, czyli monotlenku diwodoru w ilości 2 i 2,5 litra dziennie. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, chodzi tutaj o czystą zupełnie wodę. I teraz tak, zastanawiam się, kochani, także jaka byłaby reakcja typowego konsumenta na składy niektórych produktów spożywczych. Bo na przykład, jeżeli mamy na przykład, kochani, estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, palmitynian askorbylu, stearynian askorbylu, to jest skład prażonych płatków ziemniaczanych oraz kostek bulionowych. Kto z nas czyta te składy? Dalej, askorbinian sodu, stosowany powszechnie w wyrobach masarskich. Cytrynian wapnia, bardzo dobry. Cytrynian monosodowy, cytrynian dwuwapniowy, cytrynian trójwapniowy. To wszystko są zawarte w serach, ale prawdziwych serach, o których mówi profesor Cichosz. W winach bardzo dobrej marki, dobrych winach, koncentratach napojów w proszku na przykład. Cytryniany odkwaszają wnętrze naszej komórki. Dalej, mleczan z sodu, stosowany w pieczywie, w serach, produktach farmaceutycznych. Winian monosodowy, winian dwusodowy, stosowany w napojach na przykład bezalkoholowych. Dalej, kochani, amylodekstryna, erytrodekstryna, achrodekstryna, maltoza, glukoza. Kolejne coraz krótsze łańcuchy polisacharydowe, polisacharydy, czyli wielocukry, na które rozkłada się skrobia w trakcie tak zwanej hydrolizy kwasowej. I teraz, pójdźmy sobie dalej, kochani. A co powiedzmy ci, którzy boją się suplementów, powiedzieliby, gdyby uważnie zaznajomili się ze składem typowych parówek. To wszystko zostało wzięte przeze mnie ze składu, bo ja czytam etykiety. Mięso wieprzowe w parówce 62%. To co jest resztą? Woda, tłuszcz wieprzowy, sól, skrobia modyfikowana, czyli maltodekstryna, skropia ziemniaczana, syrop glukozowy. A po co? W parówce glutaminian monosodowy, trifosforany, czyli inaczej trójfosforany, karagen, cukry, przyprawy, hydrolizat białka sojowego. A z jakiej soi? Soi typu GMO, czy też nie? Ekstrakty przypraw, askorbinian sodu, azotan trójwartościowy sodu, izoaskorbinian sodu. Kochani, napisałem, mam w swoim, że tak powiem, na swojej stronie internetowej książkę Naturalne składniki w suplementach diety i tam szerzej to wszystko opisuje, ale opisuje także pewne rzeczy w książce: witaminy, minerały, lecznicza moc roślin, bioflawonoidy i inne polifenole, jak skutecznie, bezpiecznie się odchudzić oraz odkwasić organizm. Tam to wszystko, słuchajcie, opisuje. I ogromna większość nas, konsumentów, nie jest świadoma również, że prawdziwe, bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia kryje się przede wszystkim w wysoko przetworzonej, przemysłowej, hipermarketowej żywności, czytajmy produktach do jedzenia, zawierających spulchniacze, wypełniacze, polepszacze smaku, barwniki, konserwanty, pozostałości pestycydów, hormony, antybiotyki i podobne, tego typu po prostu podobne substancje. I tu przykłady. Masło orzechowe zawiera niewielkie ilości aflatoksyny, która stwarza większe zagrożenie rakotwórcze niż potencjalnie typowy słodzik cyklamat, czyli cyklaminian sodu. Bo nawet jeżeli w niektórych suplementach różnych firm zdarzają się różne słodziki, na przykład właśnie wspomniany przeze mnie cyklamat sodu, to słuchajcie, w tym suplemencie w jakiejś tam po prostu kapsułeczce, ile tego jest? To są mikrogramy. Jeżeli wzięlibyśmy jakąś koncentrat jakiś warzywny czy owocowy, jedną łyżkę, którą rozrabiamy z gorącą wodą,
to ile tego słodzika tam jest? To są mikro znowu gramy. Dalej. Wszelkie kawy rozpuszczalne typu cappuccino lub saszetkowane, 3 w jednej, zawierają dodatki, których ilość przekracza zawartość samej kawy. Zawierają nawet 50% cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, utwardzone tłuszcze roślinne, udwodornione, odtłuszczone mleko, regulatory kwasowości, białko mleka, maltodekstrynę, emulgatory, substancję przeciwzbrylającą. Dalej. Przysmażone mięso zawiera wybitnie szkodliwe substancje rakotwórcze w postaci tzw. policyklicznych związków aromatycznych. To są neurotoksyczne akrylamidy. Już dawno Szwedzi to odkryli, właśnie te tak zwane akryloamidy wiele lat temu, chyba już z 20 lat temu, czyli na początku XXI wieku. A jednak amatorów żeberek z grilla nie ubywa i kiełbasek z grilla. I co tutaj dużo mówić? Wszystko to jest zdrowe, dobre, bo nam to smakuje. Dalej. Dwuhydroksydifenyl, syntetyczny środek konserwujący do impregnowania skórek bananów, trucizna. Ortofenylofenolan sodu, inaczej inna sprawa, diabendazol, syntetyczne środki konserwujące do impregnowania skórek cytrusów, to są trucizny. Imazalil, środek zapobiegający pleśnieniu cytrusów, które nie są w stanie przetrwać w stanie nadającym się do konsumpcji około 2 miesięcy transportu, na przykład z Azji, z Ameryki Południowej płyną statki przez Atlantyk z Ameryki Południowej 2-3 tygodnie na przykład, później magazynowanie w magazynach w zachodniej Europie, a później rozwózka na wszystkie kraje i tak dalej, i tak dalej. I ten imazalil pozostaje na skórce. To jest środek silnie toksyczny, oskarżany o powodowanie nowotworów, uszkadzający układ nerwowy, a także mogący powodować bezpłodność. Dlatego należy myć bardzo dokładnie cytrusy przed obieraniem. Bardzo dokładnie. Słuchajcie, wiele lat temu miałem taki przypadek, moi znajomi, którzy też zajmowali się, nie wiem, czy teraz zajmują się tą suplementacją, propagowaniem tego naszego programu, mieli własną restaurację. Mówi: Janusz, kurczę, co można, w jaki sposób pomóc dziewczynie, jednej z naszych pracownic? Mówię: co się stało? No po prostu zaczęła jej skóra z rąk schodzić. I wiecie, ja na początku nie wiedziałem, co chodzi, ale zaraz, ale co ona robi? Czy ona po prostu jest zatrudniona na zmywaku, bez rękawic ochronnych, a więc stosuje jakieś środki chemiczne do tej wody zmywającej i tak dalej? Nie. Dobra, a czemu się ona zajmuje? Okazało się, że jej podstawowe zadanie w tej restauracji to jest obieranie pomarańczy i grejpfrutów i robienie z tego soków. I wtedy mnie olśniło. No i wiecie co? Niech ją ktoś zastąpi, absolutnie. Musi ta osoba absolutnie posługiwać się rękawicami i teraz szybko zastosować różnego rodzaju preparaty zawierające żel alersowy i dodatkowo pić dużo żelu plus wodę, oczyścić organizm, bo okazało się faktycznie chyba po 2 czy po 3 tygodniach ręce u tej dziewczyny zaczęły się po prostu zwyczajnie goić. To jest wszystko na skórce. A z drugiej strony, jeżeli kupujemy w tej chwili cytryny, czasami mandarynki i tak dalej, czy nie uważacie, zwłaszcza, że cytryny, jak się bierze cytrynę do garści, to ona ma taki dziwny zapach, a w ogóle jeżeli na przykład do herbaty stosujecie plasterek cytryny razem ze skórką, czy to ta herbata tak ma naturalny smak i ma naturalną woń? Ja kiedyś miałem taki przykład. Byłem w dużym hotelu, chyba w Wiśle, potężny hotel. Akurat mieliśmy tam szkolenia, miałem mieć wykłady i tak dalej. I rano oczywiście szwedzki stół, więc robię sobie herbatkę, po prostu tak bezmyślnie, trochę cytrynkę, plasterek cytrynki, oczywiście ze skórką, bo to ma ładnie wyglądać. Wrzuciłem to i tak, wiecie, pociągnąłem łyk
I to było bezwiedne, to nie kontrolowałem. Od razu wyplułem, ale to było szybkie. Od razu wyplułem to z ust wszystko do filiżanki. Tego się nie dało po prostu pić. To było ohydne. Tylko rozejrzałem się na boki, czyli ludzie nie widzieli, no bo słuchajcie, ale to był odruch po prostu zwyczajnie. A więc tak to jest, kochani. Dalej. Bifenyl, difenyl, syntetyczny środek konserwujący do impregnowania skórek owoców. To jest, kochani, trucizna. Kwas fosforowy, kwas ortofosforowy, stosowany w produktach typu Coca-Cola, wybitnie szkodliwy, bo zakłócający procesy trawienia i niszczący jelito. I teraz, kochani, po prostu takie ciekawosteczki. Czy wiecie, że uprawiane metodami konwencjonalnymi cytrusy są przesiąknięte chemią, o czym ja już mówiłem. To jest jedna z grup produktów najbardziej skażonych pestycydami. Przy ich uprawie stosuje się opryski rzędu około 6 kg pestycydów na hektar. To jest potężna ilość, 6 kg. Stężenie jest potężne do wody i tak dalej. Dodatkowo po zerwaniu konserwuje się je środkami grzybo i pleśniobójczymi. Jeden z najczęściej stosowanych to wspomniany przeze mnie ibazalil, tak aby mogły w jak najlepszym stanie pokonać długą drogę z południa Europy, Afryki lub Ameryki Południowej. Piękna, błyszcząca skórka nie świadczy jakości owocu, a jedynie o warstwie wosku, którym jest zabezpieczana. Wosk zawiera preparaty bakteriobójcze mające chronić owoc przed gniciem. Dalej, kochani, często owoce zbiera się niedojrzałe, na przykład banany, jako zielone zupełnie. I przed sprzedażą poddaje się działaniu etylenu, gazu, w celu szybkiego doprowadzenia ich do stanu po prostu dojrzałości. Dalej, badacze z Uniwersytetu w Sztokholmie, ja mówiłem o tym, wspominałem, sekundka, w 2002 roku niespodziewanie odkryli akrylamid w produktach spożywczych, a od tego czasu potwierdzono jego obecność w wielu produktach wytwarzanych lub przetwarzanych w wysokich temperaturach. Akrylamid w pożywieniu tworzy się podczas procesów wymagających ogrzewania co najmniej do temperatury 120 stopni, a więc podczas smażenia i pieczenia. Substancję tę znajdowano na przykład we frytkach, chipsach ziemniaczanych, herbatnikach, krakersach, chrupkach, płatkach śniadaniowych, smażonych ziemniakach, pieczywie i kawie. W następnych badaniach, no kawa jest przecież, musi być, wiadomo, poddana działaniu wysokiej temperatury, prażona. W następnych badaniach wykryto akrylamid również w suszonych owocach, pieczonych warzywach, w czarnych oliwkach oraz w niektórych warunkach pieczonych orzechów. Źródła tego wszystkiego oczywiście są. Więc, kochani, reasumując, wielu konsumentów, doszukując się zagrożeń w naturalnych, najwyższej światowej marki dietetykach, szuka tych zagrożeń nie tam, gdzie potrzeba. Wielu z nas nie odżywia się prawidłowo, nie dba ani o siebie, ani o swoich bliskich. Jedynie wydaje się nam, że tak robimy, żyjąc w ułudzie. Ale ja się zdrowo odżywiam. I co jednak mam na myśli, mówiąc o nieprawidłowym sposobie odżywiania się? Tu znów można by wiele opowiadać. Począwszy od nieprzestrzegania ustalonych pór posiłków, ich popijania, późnego zjadania kolacji, nieprawidłowego łączenia pokarmów w posiłkach itd. Jednak największym, najgroźniejszym problemem jest to, czym my się odżywiamy, a raczej co jemy. A jemy, odżywiamy się fatalnie czymś, co nas zabija, a co nie jest zdecydowanie pokarmem, żywnością, posiłkiem. I tu już prawie na zakończenie trzeba byłoby wyjaśnić, co oznacza słowo pokarm. Kochani, co to jest pokarm? Pokarm to jest pożywka dostarczająca substancji chemicznych ważnych dla zachowania zdrowia i rozwoju organizmu. Te substancje chemiczne niezbędne dla nas to są składniki odżywcze spełniające wiele funkcji w organizmie. Dostarczają budulca do tworzenia, odbudowy, utrzymania tkanek, pomagają regulować procesy zachodzące w ciele, dostarczają energii. Są to także naturalne substancje tak zwane nieodżywcze,
NSN w postaci polifenoli, błonnika pokarmowego, fruktooligosacharydów niezbędnych dla naszych dobrych bakterii, aminokwasów, glikozydów, witamin, związków choliny, bakterii kwasu mlekowego, związków mineralnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Mówiłem o tym. Wszystko to, oczywiście minerały, witaminy, tak zwane tłuszczowce, cukrowce, polisacharydy, wszystko to może korzystnie wpływać na zdrowie, na rozwój, na samopoczucie. Mogą działać one profilaktycznie, nawet niekiedy leczniczo w różnych chorobach, nawet w tych najgroźniejszych, jakimi są na przykład miażdżyce i nowotwory. I kochani, i to będzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że poszerzyliście swoją wiedzę, że nie należy się bać tego tak zwanego czarnego luda, należy się bardziej bać tego, z czym mamy do czynienia po prostu na co dzień, gdzie czarny chleb to jest czarny jedynie dlatego, że się dodaje do niego specjalną bejcę, która ma farbować, a on nie jest czarny, bo nie jest naprawdę razowym chlebem wypieczonym, tak jak piekła chleb na przykład moja babcia na liściach kapusty albo na łodygach tataraku. W piecu, który po prostu zbudował mój dziadek, który był kolejarzem, był zdunem jednocześnie, świetnym zdunem. Wiele lat już nie żyje, a jego piece we wsi, w której mieszkał i w innych okolicach na Podlasiu stoją. Kochani, na tyle dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję znowu za obecność, za wysłuchanie. Bardzo Was proszę znowu o lajki, o subskrypcje, o komentarze, o dzielenie się tym linkiem do audycji ze swoimi znajomymi, bliskimi na Waszych social media i tak dalej, i tak dalej. I do następnego zobaczenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Papatki.